Cześć. W tym wideo porównamy sobie dwa narzędzia do researchu na Amazonie. Zresztą do innych platform print on demand też można używać, ale według mnie jest to trochę strzelanie do komara z armaty, więc głównie na Amazonie się tutaj skupię. Tymi dwoma narzędziami są Merge Dominator i Flying Research. Czemu akurat te dwa narzędzia, a nie na przykład Merge Dominator z Merge Informerem? Ano dlatego, że tym dwóm narzędziom jest do siebie najbliżej. Swoją drogą Merge Dominator się bardzo solidnie wzoruje na Flying Research, co sami twórcy Flying Research potwierdzają gdzieś tam w komunikacji prywatnej. No to zobaczmy, jak obie te platformy się prezentują, co oferują, co jest w jednej platformie i czego nie ma w drugiej i jak to wygląda cenowo. Zaczniemy od Merge Dominatora. Najpewniej wygląd strony i samo narzędzie jest Wam doskonale znane, więc po lewej stronie menu, w centralnej części cała masa różnych narzędzi, w prawym górnym rogu informacje o użytkowniku. Teraz co do narzędzi, jak one wyglądają. Mamy klasykę, czyli dashboard, mamy tutoriale, mamy informacje o supporcie, mamy Product Search, który służy do wyszukiwania koszulek bądź innych produktów na Amazonie, stosując odpowiednie filtry, tak żebyśmy widzieli tylko i wyłącznie koszulki merchowe, a nie jakiekolwiek koszulki, które są wystawione na Amazonie. Dalej mamy zakładkę MBA i KDP, które służą do researchu właśnie, bestseller, seller trends itd., itd. Dalej mamy moduł Redbubble'owy, dalej mamy moduł Etsy, POD Inspiration, którego nigdy w życiu nie używałem, ale tak jak widzicie jest to tylko i wyłącznie moduł do Etsy i do Spreadshirt. Na żadnej z platform, które są tutaj, nie działam, więc siłą rzeczy też nie używałem. Mamy zakładkę Events, która nam pokazuje nadchodzące wydarzenia, czy to w Stanach, czy w którymkolwiek innym kraju, który jest wspierany obecnie przez Merge Dominatora. Dalej mamy zakładkę Trademarks, Keywords, Trends, i narzędzia sztucznej inteligencji oraz inne i ulubione. A jak to wygląda w Flying Research? Jak widzicie, Flying Research jest bliźniaczo podobny do Merge Dominatora, a raczej powinienem powiedzieć, że Merge Dominator jest bliźniaczo podobny do Flying Research. No znowuż, na Flying Research po lewej stronie mamy bardzo zbliżone menu do tego, co widzieliśmy już na Dominatorze. W prawy górny róg to jest przybornik użytkownika, a w centralnej części mamy całą masę informacji. Dodatkowo Flying Research ma parę usprawnień, czy to dla osób, które mają trochę gorszy wzrok. Jak widzicie, możecie sobie przeskalować tutaj całość strony. Tak samo możecie przejść z trybu jasnego do trybu ciemnego, aż po tryb Gwiazdy Śmierci. Wygląda to w ten sposób. Mi tryb Gwiazdy Śmierci najlepiej pasuje, więc na nim zostanę. Dalej mamy możliwość zgłaszania błędów do supportu. Mamy odnośnik do sklepu. Jeśli ktoś korzysta z wersji darmowej, to może od razu kupić subskrypcję. No i całą masę narzędzi, w tym Discordowy serwer i tak dalej. Możemy sobie ustawić awatar na Flying Research. Niestety nie ma kury, więc ogromny minus dla tego narzędzia, więc zostanę przy Sowie. Cóż mamy dalej? Dashboard, bardzo podobnie niż jak jest w Dominatorze. Home, Tutorials, Support, Research and Trademarks. Dalej mamy Research, czyli narzędzia do researchu na Amazonie. Bestsellers, Seller Trends, Deleted, czyli też możemy tutaj sobie sprawdzić wzory, które zostały ostatnio usunięte. Real-time Research, Niche Analysis, Subcategory Ranks, Get Inspired, Official Brands, Hobby List, Design Favorites. Dalej mamy narzędzia AI, które nie są akurat dostępne w pełni w tym pakiecie, z którego ja korzystam, ale to powiem później, czym się te pakiety na Flying Research różnią. Dalej mamy moduł do szukania keywordów, generator tagów, bardzo fajnie działający. Mamy opcję advertising, która znowuż nie jest w tym pakiecie dostępna, ale nie uważam, żeby była ona niezbędna podczas wyszukiwania. Mamy eventy,
Tak samo jak w Dominatorze mamy kalendarz różnorakich wydarzeń. Znowuż dalej jest kalendarz, tylko w formie faktycznego kalendarza, a nie listy. I upcoming events, czyli eventy, które gdzieś tam w najbliższej przyszłości będą miały miejsce. Moduł trademarkowy. Można sobie tutaj wyszukać jakiegokolwiek trademarka sobie tylko zażyczycie, aby sprawdzić, czy ta dana fraza faktycznie trademarkiem jest, czy może jednak niekoniecznie. W Advanced Option można sobie wybrać, z którego no, akurat w tym pakiecie tego zrobić nie można, ale na wyższych pakietach jak najbardziej jest to możliwe. No ale znowuż na Amazonie mamy darmowego produktora, który w 100% zastępuje tą funkcjonalność. Więc przejdźmy sobie teraz do możliwości szukania niszy na obu narzędziach. Znowuż zacznijmy od Merge Dominatora. Do wyszukiwania nisz służą te dwie zakładki, Bestsellers i Seller Trends, pewnie doskonale Wam znane. No i cóż mamy w zakładce Bestsellers? Mamy ją sobie. Mamy wybór konkretnego marketplace'u, czyli wszystko, co jest wspierane przez Amazona. Możemy sobie wyfiltrować poszczególne rodzaje produktów oraz możemy zmienić sortowanie, czy to po BSR-ze, czy po ocenach, czy po najnowszych, czy losowo. Mamy też kilka zaawansowanych filtrów, takich jak Date Published, które, jak już doskonale wiecie, pokazywałem w ostatnim filmie odnośnie Merge Dominatora, odnośnie szukania niszy. Mamy kilka innych filtrów, Price Range, Rating, Reviews, BSR-y, czy to normalne, czy z przeciągu ostatnich 30 dni. Mamy możliwość wyłączenia poszczególnych keywordów oraz ukrycia marek, czy też usuniętych wzorów. Oraz jeszcze jest możliwość wyfiltrowania tej kategorii Amazon Climate Pledge Friendly. A co w Seller Trendsach? Mamy możliwość zmiany okresu, z którego Merge Dominator będzie pobierał dane z Amazona. Dzisiaj dzień, tydzień, miesiąc i 3 miesiące. Typ trendu, czyli zwycięzca albo przegrani, czyli coś, co wzrasta albo maleje. No i dalej produkty i sortowanie znowuż po zwycięzcach, przegranych, BSR-ze i tak dalej, i tak dalej. W zaawansowanych opcjach bardzo zbliżone opcje co do zakładki Bestsellers. Mamy też Date Published, mamy filtr po BSR-ze, po ocenach, po rating i reviews. To nie jest widać to samo. Rating to jest chyba gwiazdka od 1 do 5, a reviews w sensie ilość ocen. Tak to chyba wygląda. No i zakres cenowy. Czy coś dalej tutaj służy do wyszukiwania niszy? No według mnie nie. Także przejdźmy sobie do Flying Research. Jak to wygląda we Flying Research? Bardzo zbliżony jest tutaj sposób wyszukiwania niszy. Tylko tutaj mamy zakładkę Research, a w zakładce Research mamy Bestsellers. No już możemy szukać konkretnego keywordu czy konkretnego ISIN-u, tak jak ja tutaj sobie robiłem. Możemy się poprzerzucać po konkretnych marketplace'ach. Tutaj z tego co widzę brakuje Japonii, tak na szybko patrząc. Poszczególne produkty, hoodie, PopSocket, phone case i KDP, bo na KDP też można wyszukiwać używając Flying Research. Tak samo sortowanie BSR, oceny, cena, czy to nowe, czy to stare, czy całkowicie losowy sposób sortowania. Opcje zaawansowane, cóż my tu mamy? Możemy ukryć oficjalne marki takie jak Disney, możemy wyłączyć poszczególne keywordy, ale akurat nie w tym najtańszym pakiecie. Możemy sobie załadować podkategorie. Zobaczmy, co tutaj ciekawego jest. Dobra, niech się to ładuje. Przejdźmy dalej. Mamy BSR range, który można sobie wyfiltrować dowolnie. Tak samo zakres cenowy i rating gwiazdkowy. Czyli jeśli chcemy sobie filtrować rzeczy, które mają 5, 4, 3 gwiazdki bądź cokolwiek innego. Oraz możemy sobie ograniczyć wyszukiwanie
o dacie konkretnej. Możemy wyszukiwać od do jakiegoś zakresu. Dalej zakładka Seller Trends. Już chwilę pomieli. Dobra, mamy. Znowuż możemy sobie wrzucić konkretną frazę do wyszukiwania. Możemy wybrać Marketplace, typ produktu i typ sortowania. Możemy się też przerzucić między widokiem tego typu, a widokiem listy. To, z którego widoku będziecie korzystać, to tylko i wyłącznie Wasza preferencja. Lista jest trochę bardziej rozwleczona, siatka delikatnie bardziej zwarta. Dodatkowo mamy tutaj taki fajny moduł, który się nazywa Hobby List. To jest przepastna lista wszelakich hobby. Nie wiem, ile ich tutaj jest dokładnie. Trzeba by było to wszystko posumować. No ale całkiem sporo tego jest. Są całkiem ciekawie podzielone te hobby. Zobaczcie tutaj, hobby dla 50-latków, fan hobbies, czymkolwiek one są, czy na przykład cool, cokolwiek tutaj zespół deweloperów rozumie przez cool hobbies, kreatywne hobby, interesting. Ciężko mi stwierdzić, w jaki sposób one są tutaj poszeregowane, no ale gdzieś w jakieś miejsca tej listy te filtry Was przenoszą. Ja myślę, że z pomocą tej zakładki można wyszukać całkiem sporo nisz, w które warto by było wskoczyć. I zobaczcie, żebyście nie musieli się za bardzo przemęczać, to przy każdym z tych hobby jest odnośnik do Google'a, który przenosi Was do, no jeśli byście chcieli się dowiedzieć czegoś więcej na temat danego hobby, no nie musicie wychodzić z Flying Research, tylko klikacie sobie tutaj w hiperlink i tyle. To jak już wiemy, jakie części wspólne, jeśli chodzi o szukanie niszy, mają oba te narzędzia, to zobaczmy, czym się różnią. I znowuż, na początek Merge Dominator. Co się rzuca w oczy na początek w Dominatorze, a czego brakuje w Flying Research, to jest zakładka Merge Archive. To w teorii ma nam pokazywać, jakie produkty sprzedawały się gdzieś w przeszłości. Natomiast albo ja nie potrafię tego używać, albo ta funkcjonalność nie działa za dobrze. No bo zobaczcie, powinniśmy być sobie w stanie wyfiltrować rzeczy, na przykład z maja 2023 roku. Po kliknięciu w search powinny nam wyskoczyć rzeczy, które no, sprzedawały się wtedy całkiem nieźle. No i jeszcze jestem w stanie uwierzyć, że klasyka, czyli I'm Not All Time Classic, w maju tamtego roku sprzedawała się równie dobrze jak tego roku, no ale już na przykład oficjalna koszulka New York Knicks, która jest dodana dosłownie parę dni temu, no raczej za dużych sprzedaży nie porobiła w 2023. Reszta tych koszulek, tak na szybko patrząc, no łapie się w ten zakres, ale no, tej koszulki Knicksów tutaj być nie powinno. Może czy jest tutaj możliwość wpisania jakiegoś hasła? Nie, nie ma. Także za dużo nie jesteśmy tutaj w stanie wyfiltrować. Poza ukryciem marek i ukryciem usuniętych wzorów, no nie jesteśmy sobie w stanie wyszukać na przykład czegoś na Cinco de Mayo, czy na przykład na 4 lipca. A przynajmniej ja tej funkcji no, nie widzę. Także mimo, że Merge Dominator ma taką zakładkę, to według mnie ona po prostu nie działa. Może kiedyś działała, może coś tutaj poszło nie tak przy którymś releasie nowej wersji aplikacji, no ale na chwilę obecną, oczywiście w mojej opinii, ta zakładka jest bezużyteczna. Dalej, co mogą według mnie odczuwać osoby, czego brak mogą odczuwać osoby korzystające z możliwości tworzenia listingów przez Merge Dominatora. Flying Research nie oferuje czegoś takiego. W ogóle nie ma takiej funkcjonalności. Natomiast ja korzystałem trochę z tego narzędzia do tworzenia listingów i według mnie ChatGPT radzi sobie zdecydowanie lepiej. Także jeśli używasz
tutaj tej zakładki do tworzenia listingów, no to we Flying Research będzie Ci brakować, bo jej po prostu nie ma. Czy coś jeszcze takich znaczących różnic jest pomiędzy jednym i drugim, jeśli chodzi o Dominatora? No według mnie nie. Także przeskoczmy sobie teraz do Flying Research i zobaczmy, co Flying Research oferuje, a czego nie ma w Merge Dominatorze. Jesteśmy z powrotem w Flying Research. No i tak jak Bestsellers i Seller Trends Deleted działają bardzo podobnie, tak już różnice się zaczynają przy Real-Time Research. Do czego służy ta zakładka? No, pamiętajcie, że oba te narzędzia nie posiadają całkowicie zapełnionej bazy danych wzorami z Amazona. W sensie takim, że tych koszulek czy w ogóle produktów amazonowych jest tak dużo, że żadne z tych narzędzi nie jest w stanie zaindeksować wszystkich tych produktów. I jeśli traficie na tego typu produkt, szukając sobie gdzieś tam na Amazonie, wpadnie Wam jakaś koszulka w oko, a żadne z tych narzędzi jej nie wypluło, korzystając z innych tutaj funkcjonalności, no to właśnie Real-Time Research do tego służy, żeby ściągnąć sobie informacje o koszulce prosto z Amazona. Używałem tego trochę w Flying Research i nie było tutaj nigdy problemu ze znalezieniem danego produktu. Niby Merge Dominator też ma taką funkcjonalność, ale wielokrotnie zdarzyło mi się tak, że po prostu nie był w stanie wyszukać tej koszulki. A w jednym i drugim narzędziu używałem iSIN-u do wyszukania danego produktu. Flying Research radził sobie doskonale, Merge Dominator się gubił w większości przypadków. Dalej, mamy tutaj właśnie wspomnianą już wcześniej Hobby List, która jest według mnie bardzo przydatna. Mamy też zakładki Get Inspired MBA czy Get Inspired POD V2, gdzie tutaj wyrzuca nam Flying Research bardzo losowe wzory, którymi się możemy właśnie zainspirować, czy to jeśli chodzi o grafikę, czy to jeśli chodzi nawet o samą niszę. No tego typu rzeczy nie róbcie, bo to wygląda zdecydowanie za blisko Marlboro, ale już na przykład coś takiego, nie? Karaoke Queen, całkiem ciekawy wzór. Myślę, że gdzieś tam do zastosowania w innych niszach, albo tutaj. Jak tak na to patrzę, to myślę, że to jest połączenie surfingu z kimś, kto lubi pieski, a dodatkowo jest tutaj wszystko wrzucone w zachodzące słońce, które się jeszcze tutaj rozpływa na koszulce. Też bardzo fajne ujęcie motywu zachodzącego słońca. No i możecie się tutaj scrollować, znaczy nie doskrolujecie się do końca, bo Infinite Scroll jest tutaj zaimplementowany. Ale czegoś takiego w Merge Dominatorze nie ma. Co mamy dalej? Mamy narzędzia do researchu nazwane iResearch. Niestety w tym planie, który ja mam, no te narzędzia mają bardzo ograniczoną funkcjonalność. Czy to dobrze, czy to źle, no, ciężko mi jest wyrokować na chwilę obecną. Można się bez tego obejść. No, skoro ja sprzedaję bez tego, to znaczy, że to nie jest całkowicie niezbędne. Mamy też moduł keywordów, mamy eventy, które były też w Merge Dominatorze, bardzo zbliżony wygląd i funkcjonalność. Co dodatkowo Flying Research oferuje, a co nie jest widoczne tutaj na stronie. Raz w tygodniu ekipa z Flying Research wysyła taki newsletter do subskrybentów. No i cóż w takim newsletterze jest? W takim newsletterze jest taka pigułka informacji, co się tam zadziało w świecie amazonowym w ostatnim tygodniu, ale żeby to nie były tylko takie suche informacje, to ekipa Flying Research dorzuca jeszcze do tego newslettera jedną niszę. Jest to albo nisza evergreenowa, albo nisza trendowa, ale zazwyczaj są to evergreeny. Jest pokazana, jaka to jest nisza, no co oczywiste,
Są też grafy pokazujące zainteresowanie daną niszą w ujęciu czasowym. Wykresy słupkowe są porobione, pokazujące, kiedy jest zwyżka zainteresowania daną niszą, kiedy jest spadek, jak ona sobie radziła na przestrzeni lat. Dalej są polecane keywordy, którymi można zaatakować daną niszę. Jest wręcz zrobiony cały listing, który według twórców Flying Research może zostać zrobiony i zaimplementowany do danego wzoru. A no i jeśli chodzi o wzory, to udostępniają też darmową paczkę grafik, która nie jest nigdzie indziej dostępna. To są grafiki pochodzące tam od grafików, którzy współpracują z Flying Research i te grafiki można wziąć i na bazie tych grafik zrobić wzór do tej no bądź jakiejkolwiek innej niszy, gdzie tylko to będzie pasowało. Także jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny bonus. Dodatkowo na swoim kanale YouTube puszczają czasem całkiem ciekawe materiały, czy to z researchu, czy jakieś takie motywacyjne, czy ogólnotematyczne, jeśli chodzi o print on demand, że warto ich tam sobie zasubskrybować. No to jak już wiemy mniej więcej, jakie są części wspólne i jakie są różnice w obu tych narzędziach, to przejdźmy może do planów cenowych. Zacznijmy od Merge Dominatora. Ale sobie kartę incognito, żebyśmy widzieli to, co widzi każdy nowo przybyły. No i tak, dajmy sobie Subscribe Now. Pricing Plans, pewnie Wam strona doskonale znana. Oni mają wieczną zniżkę 50%, którą tam Adi strasznie reklamuje na swoim kanale, że jest to super oferta. Natomiast, no wiecie, to jest wieczna zniżka 50%. I przy subskrypcji miesięcznej wychodzą nam 24 dolce, trochę ponad. Przy płatności rocznej są to 245 dolarów. Z czego tutaj jest informacja, że 2 miesiące się uzyskuje za darmożkę. I w opcji premium jest zdecydowana, znaczy no nie ma limitacji tego narzędzia. Wszystko, co oferuje Merge Dominator, jest dostępne dla użytkowników premium. To teraz jak to wygląda na Flying Research? Więc Flying Research ma całą masę różnorakich pakietów, bo jest to narzędzie starsze od Merge Dominatora o niecały rok, przez co jest trochę bardziej rozbudowane. Nie jest tutaj tylko i wyłącznie moduł researchu, ale jest też moduł automatyzacji do Amazona. Pominę go tutaj całkowicie, bo sam nie używam, a i na tierze, na którym jestem obecnie, nie wydaje się to być konieczne. Natomiast co do modułów odnośnie researchu, to ja używam tego najtańszego modułu. To jest moduł nazwany po prostu Research. I co jest zawarte w takim module? No, wszystko odnośnie researchu, co oczywiste, a dalej funkcjonalności takie jak AI Research, Trademarks, Keywords i Uploads są limitowane, tak jak widzieliście już poprzednio. Tutaj mamy dalej wyszczególnione, co konkretnie jest w tym pakiecie. AI Research jest bardzo limitowane, trademarki tak samo i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo możecie sobie przetestować Flying Research przez 14 dni i chłopaki tutaj piszą, że po 14 dniach zwracają koszt subskrypcji, o ile się do nich napisze i poprosi o taki zwrot. Nie robią z tym żadnych problemów, po prostu mają to w ofercie. Na Merge Dominatorze czegoś takiego nie ma. Zapłacicie, nie spodoba Wam się, no trudno. Możecie co najwyżej odsubskrybować, no ale miesiąc Wam już poleci, prawda? Dodatkowo, tutaj mam chyba w ujęciu tak rocznym, miesięcznie jest taniej o niecałe tam 4,50 dolara.
no ale jednak jest to tańsza opcja. Dodatkowo dostałem od ekipy Flying Research kod, który zbija cenę pierwszego miesiąca, także jest wtedy jeszcze taniej. Ten kod, bez zaskoczenia, nazwa po prostu kanału. Jak się go zaaplikuje, to wskoczy 20% zniżka i wtedy pierwszy miesiąc kosztuje $16. Co jeszcze mi się podoba w ekipie Flying Research, to właśnie to takie proklienckie podejście. Jedno, że mamy właśnie te newslettery, które są naprawdę pomocne. Dużo się z tego można dowiedzieć, a jeśli gdzieś tam macie problemy z pisaniem listingów czy z wyszukiwaniem słów kluczowych, to mogą bardzo solidnie naprowadzić te newslettery na dobrą drogę. Druga sprawa, mamy tą 14-dniowy okres próbny, tak to nazwijmy, gdzie możecie po prostu zrezygnować z subskrypcji i będzie to bezkosztowo. Kolejna sprawa, to już taka bardziej kwestia dla twórców. Chłopaki mi napisali, że im więcej osób skorzysta z tego kodu, tym będę tutaj na lepszej pozycji negocjacyjnej odnośnie tej zniżki. No co jest oczywiste, nie będą szastać zniżką na prawo i lewo dla każdego, kto tylko o taki kod poprosi. No i cóż mi takiego ciekawego powiedzieli? Jeśli minimum 10 osób skorzysta z tego kodu, to będzie można rozmawiać o tym, żeby tą zniżkę zastosować na stałe. I to podejście mi się bardzo podoba, bo w większości tego typu narzędzi, jeśli używacie czyjegoś tam kodu polecającego, no to zyskuje oczywiście twórca tego narzędzia, no i zyskuje gość, bądź gościuwa, którzy Wam ten kod udostępnili. Tak jest na Merge Dominatorze. A tutaj chłopaki rozszerzają to jeszcze na te osoby, które tego kodu używają kosztem swoim, bo oni po prostu mniej zarobią. Ale po prostu podoba mi się to podejście. I tyle. I tyle by było, jeśli chodzi o kwestie cenowe jednego i drugiego narzędzia. To jeszcze słowo podsumowania. Nie powiem Wam niestety, z którego narzędzia korzystać, bo oba są fajne, a oba służą zasadniczo do tego samego celu, do wyszukiwania niszy, w którą warto wskoczyć na Amazonie. Ani jedno, ani drugie narzędzie nie da Wam 100% trafności, bo większość z tych nisz, o ile nie wszystkie, i tak musicie sobie zanalizować sami. Natomiast myślę, że na bazie tego, co tutaj Wam opowiedziałem, będziecie w stanie samodzielnie podjąć decyzję co do używanego narzędzia. Ja testowo z Merge Dominatora zrezygnuję na okres miesiąca i zobaczymy, jak to będzie wyglądało na Flying Research. Bo do Dominatora zawsze można wrócić, zniżka będzie zawsze, to już przestałem się oszukiwać, że oni kiedykolwiek tą zniżkę ściągną, a może Flying Research pozytywnie mnie tutaj zaskoczy swoją funkcjonalnością przy niższej cenie. A jednak te parę dolców różnicę w okresie rocznym robi. I jeśli znajdę coś ciekawego na Flying Research i się sprzeda, co ważne, bo znaleźć ciekawych rzeczy to można, wiecie, potąd, ale nieistotne jest to, co się znalazło, a to, co się sprzedało, to za miesiąc zaktualizuję to wideo w sekcji komentarzy i podeślę Wam, co znalazłem na Flying Research i co się sprzedało. Jeśli się nic nie sprzeda z tych nisz, które wyszukam na Flying Research, to też Wam dam znać, bo jeśli coś nie działa, to według mnie jest dużo istotniejsza informacja od tej, czy coś działa, czy nie. I to chyba tyle, co dzisiaj miałem Wam do powiedzenia. Zobaczymy, jak się Flying Research sprawdzi. Trzymajcie się, cześć.